Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy kolejnych kilka przekąsek na wielkanocne śniadanie. Szyneczki z jajecznicą i chrzanem. Do tego na francuskim cieście białą kiełbaskę w pięknym kształcie kwiatuszków i sosem chrzanowym. Do tego poduszeczki również z ciasta francuskiego z pysznym kremem z tuńczyka i jajeczkiem przepiórczym, no i jajkowe hamburgery. Będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Na patelni, na łyżce masła musimy usmażyć jajecznicę. Z 6 jajek i szczypiorku. Oczywiście jajecznicę solimy i posypujemy pieprzem. Smażymy, aż całkowicie się zetnie. Wtedy studzimy. Możecie również zamiast szczypiorku użyć posiekanego czosnku niedźwiedziego. Też będzie pysznie. Jajecznica nam już wystygła. Możemy zawijać nasze szyneczki. Ale jeszcze potrzebuję solidnej łyżeczki chrzanu i około 2 łyżeczek majonezu. Szczypta soli. Zamieszam to razem. I tym będę smarować jeszcze moje szyneczki, żeby miały bardziej wyrazisty smak. Mam tutaj szynkę w plastrach, konserwową. Posmaruję odrobiną chrzanowego majonezu szyneczkę. Na to dam jajecznicę i zawinę. Plastry są duże, więc przekroję je na pół. I robimy tak z wszystkimi kolejnymi plastrami. Na koniec do dekoracji jeszcze odrobinę czegoś zielonego i gotowe. Rozwinęłam sobie jedno opakowanie ciasta francuskiego na blaszkę od piekarnika. Tu mamy już papier, więc już nie musimy podkładać. I pokroję to ciasto na kwadraty. Tak mniej więcej. Smarujemy rozbełtanym jajkiem po wierzchu. I sypiemy odrobinę solą. Nie za dużo. Tak przygotowane kwadraciki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem i będziemy piekli około 10 minut. Jak się przyrumienią pięknie, to są gotowe. Teraz musimy je wystudzić. Nasze ciasteczka już nam wystygły. Możemy przygotować do nich krem. Do blendera wrzucę jedno opakowanie, w zasadzie jedną puszkę tuńczyka w sosie własnym. Odcisnęłam go z zalewy, żeby nie był mokry za bardzo. Tuńczyka zmielę razem z pomidorami suszonymi, około 4-5 pomidorów suszonych i około taką jedną czubatą łyżkę kaparów. Zblenduję to na gładką pastę. I gotowe. Przełożę sobie teraz tą moją pastę tuńczykowo-pomidorową do miseczki i dodam sobie jeszcze twarożek. W zasadzie
taki serek kanapkowy, śmietankowy. Około 3 łyżek. I zmieszam jeszcze dokładnie. Na tym etapie możemy dodać sobie jeszcze coś zielonego. Na przykład szczypiorek. Posiekam i dodam do środka. Może to być również koperek, jeśli wolicie, albo natka zielonej pietruszki lub bazylia. To już co wolicie i co lubicie. Ja lubię szczypiorek. Szczypiorek fajnie podkreśla smak. Spróbujcie, czy nie trzeba jeszcze odrobinę dosolić do smaku. Ja bym dodała jeszcze troszkę soli. Masę przełożę sobie do rękawa cukierniczego z jakąś ozdobną końcówką. Mam również ugotowane na twardo jajeczka przepiórcze. Ze względu na to, że one są bardzo małe i fajnie wyglądają na takich małych przekąskach. Ale spokojnie możecie użyć normalnych kurzych jajek i pokroić je na przykład w plastry. Jajeczka przepiórcze gotujemy 3 minuty po wrzuceniu na wrzątek. I obieramy. Bierzemy nasze jedno ciasteczko. Wyciskamy pastę, przekrajamy jajeczko na pół, kładziemy na wierzch i jeszcze odrobinę czegoś zielonego. I kanapeczka gotowa. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. I robimy tak kolejne. I gotowe. W tym przepisie również użyjemy ciasta francuskiego, bo ono jest bardzo fajne do wszystkiego, i na słodko, i na słono. Szybko się przygotowuje i możemy zaoszczędzić troszkę czasu. Rozwinę sobie jedno opakowanie i tym razem wytnę kształty. Kwiatuszki. Mogą być oczywiście zupełnie inne. To już jakie wolicie. Układam je również na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Każdy kwiatuszek również smarujemy rozbełtanym jajkiem. Na środku każdego kwiatuszka układamy plasterek białej kiełbasy. Gotowe kwiatuszki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego również do 180 stopni i pieczemy około 15 minut z termoobiegiem.
Gotowe, upieczone kwiatuszki lądują na półmisku. Możemy je podać z sosem chrzanowym lub czosnkowym, lub po prostu z ketchupem. Tutaj również potrzebujemy chrzanu do sosu chrzanowego. Jedną czubatą łyżeczkę. Możecie dać nawet dwie, żeby był mocniejszy. Bo to Wielkanoc, więc chrzan jak najbardziej wskazany. Ale uwierzcie mi, z sosem czosnkowym smakują również pysznie. Łyżkę jogurtu naturalnego i tak solidnie majonezu, również łyżkę. Mieszamy, oczywiście jeszcze sól do smaku i pieprz. Teraz jeszcze ostatnie jajka, hamburgery. Tak sobie wymyśliłam, co z tego wyjdzie, zaraz się okaże. Jajka ugotowane kurze na twardo przekrajamy, ale w drugą stronę. W tą, nie jak do faszerowania. Z tym, że musimy najpierw ściąć spód odrobinę, żebyśmy mogli go postawić. I dopiero teraz na pół. Jajko smarujemy odrobinę majonezem z jednej i z drugiej strony i dajemy do środka dodatki. Możecie dać na przykład żółty ser, który pokroiłam sobie już w mniejsze kawałki, szynkę szwarcwaldzką albo parmeńską, taką wędzoną, troszeczkę inną. Może to być również cebulka, bardzo cieniutko pokrojona. Może być jakaś sałata i na przykład plasterek pomidora. Albo pół, zależy jaki duży macie. Pomidora odrobinę solimy. Posypujemy również pieprzem. Jajeczko też możemy odrobinę. Gotowe jajko składamy razem i przebijamy wykałaczką do samego spodu, żeby nam się nie rozpadło. I co Wy na to? I robimy kolejne. Do następnego dodam zamiast roszpunki troszkę kiełków. Dla odmiany. W zasadzie składniki i dodatki możecie dobierać pod siebie, pod swój smak. Po wierzchu możecie posypać jeszcze jakąś, na przykład czerwoną, słodką, mieloną papryką dla koloru, albo ziołami. I gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zajrzyjcie na pozostałe dwie części na śniadanie wielkanocne, również na moim kanale na YouTube. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj. Zapraszam również na inne przepisy wielkanocne na playliście Wielkanoc oraz na moją stronę swojskiejedzonko.com.